Ryby biorą. Cześć wszystkim. Ktoś tu siedzi. Ciekawe co to będzie. Ciekawe czy coś tu będzie w ogóle brało. Miodowe ciasto. 16-17 metrów. Wczoraj udało mi się złowić na porzeczkę jednego małego złotego linka. Zobaczymy, może coś tu się da zrobić. Może coś wyjdzie z tej wody. Kto tam coś napisał? Coś wziął. Coś tu wzięło. Pewnie mały amurek. Tyle czasu się bawił, to co się może bawić? Cześć, cześć. Co się może tyle czasu bawić z przynętą? Jak nie amur, nie? Pamiętajcie, łapka w górę. I się bawimy. W ogóle na główny kanał YouTube wrzuciłem teraz ten sam spot szczupakowy co poprzednio, ale uparłem się. W sumie nie najgorzej wyszło. Uparłem się i trochę się pobawiłem tym. No, różnymi metodami. Połową. To w pewnym momencie rzucam żywcem o konia, nie brał mi szczupak na to, niestety. Więc go tam nie wrzuciłem do tego, żeby go tam pokazać, no ale w każdym bądź razie coś tam gryzie. Coś się da. O, czarny amurek. Ja się zastanawiam, czy ja streamowałem na Twitchu. Twitcha jeszcze dodatkowo odpalił. Streamlabsem? Szczerze nie pamiętam. O, to jest pytanie. W tym prawym zestawie coś tam będę musiał pozmieniać. Tylko co? Nic się nie dzieje, zresztą nic się nie dzieje, jak to się nic nie dzieje. Co się na niedźwiedziu dzieje między 8 a 18? Maczówkę? Tylko tą jedną w sumie, wiesz, tą czerwoną. Jak ona się zwie? Na kazie ją mam. Nazwy. Sklepu tu nie ma wędkarskiego, bym szybko pobiegł, bym ci powiedział. O właśnie, miałem na kokosa się pobawić. Nic nie nęciłem, pamiętajcie jak szukacie przynęty. To nie nęćcie na początku nic, nie? Bo to szkodzi. Która to wędkę wziąłem? Czekaj, może mi się zaraz przypomni. Na surze? Biorą te sazany. A sandacz wołożant w tym samym miejscu zresztą bierze. Tam gdzie tą czeczugę nagrywałem, tą z gwiazdką, to ktoś mi tam komentarz zostawił, że
że czeczugi mu nie biorą, ale biorą mu sezony jakieś tam. No to dzisiaj poszedłem, jest nagrane. Będę musiał zmontować materiał z tego. Sazany wychodziły na rosówki na 25 metrów? No, na 25 metrów. I wołożana tam się da też wyciągnąć. Skręcę to po live'ie. Rebelia. To chyba rebelia, no. Taki czerwonawy, coś takiego. Ciekawe, czy bym w filmie jakimś to znalazł. Wiem, w jakim filmie bym znalazł. Z jamy. Filmy na jamie, co były. Rosówki ci zjadły? To niedobrze, nie? Na kokosa, patrzcie, bierze. Dawno na kokosa nie brało w sumie na niedźwiedzią. Ja myślę, że to powinno w końcu zrotować z powrotem, nie? Przecież to jest klasyka. No i jaki ładny jeszcze. I to o godzinie 16. Niemożliwa niemożliwość. Twitch chyba oszalał, nie? Że ja odpaliłem transmisję na Twitchu i Twitch teraz będzie myślał, co jest grane. Kiedy ja na Twitchu transmitowałem? W listopadzie ostatnio? Ta. Gryźcie ryby, gryźcie. Ja tu próbowałem wczoraj coś nagrywać w tym miejscu. Tego złotego linka wziąłem jednego. Jest. Honey i and Coco. Cześć, cześć. No i tak generalnie tutaj na te porzeczki kombinowałem, wyjąłem tego chyba 400 gramowego złotego linka, plus tam jeszcze, nie wiem, ze 140 srebra, łącznie przez godzinę. Słabiutko, bardzo słabiutko. Mówię, nie, masakra. Tararara. Nie wiem, słychać mnie na Twitchu? Na YouTubie mnie raczej słyszycie, na Twitchu nie wiem, czy mnie słyszycie. Obraz powinien tam być. No, raczej powinno być dobrze. No, coś wzięło na miodek. Albo i nie. Tu mam też tak samo jak na tym środkowym zestawie. To dobrze, że słychać. Znowu na kokosik. Może się kurczę coś zmieniło. W ogóle wrzuciłem tego jak tam ma ten film z tym szczupakiem, co tam na tą UL-kę wyszedł. No i w ogóle, nie? Tam pełno jest różnych przynęt testowane w tym filmie. Generalnie wszystko co czerwone testowałem. O. Koko euro spoko. Ale co chyba co kom? Cześć. No właśnie widać, że coś tutaj nie kokos 16 sama, tak klasycznie jak zawsze było.
Będzie tak brało, to poprzekładam na wszystkich wędkach. Na wszystkich się tak da. Wiesz co, ja na tym niedźwiedziu od chyba 2-3 dni próbuję i na zmianę próbuję łowić też na tym. Na amberku, nie? Normalnie tragedia. Ale to coś trzeba chyba będzie popsuć. Jeżeli to kokosowo działa i teraz tak myślę, czy to jakieś kokosówę damy. Mi nie daje na porzeczkę. No właśnie, Jacek, problem polega na tym, że nie daje. Daje, bo wyciągniesz jakieś ryby, ale nie daje takie, jakbyś chciał, żeby wychodziły, nie? Cały czas. Czyli ja się staram zawsze iść i ponagrywać wam te filmy, żeby ta ryba wychodziła przynajmniej te 30 sztuk na godzinę, a nie 5 albo 20, nie? Ale tam na tym 44-50, co tam nagrywałem, to tam mi tam dało wtedy na tą porzeczkę chyba 6 czy 7 golców w godzinę. Jak na to, że mają napisane ten, że taka ryba, nie? Dobra, walimy tym kokosem z kremem. 5530 63. To tam byłem dzisiaj też, ale kombinowałem jak nie wiem co, nie? Cześć. Kombinowałem jak nie wiem co, nawet na przykład na cytrynę, pop-up i limonkę, na samą kukurydzę, na samą kukurydzę limonkę też brało. Co tam jeszcze kąsało? Chyba to, nie? Porzeczka generalnie. Kokosa chyba tam nie sprawdziłem. Kosa chyba tam nie sprawdzałem. Jakoś ujdzie, nie? Znowu depresja mnie bierze. Ja wczoraj nie nagrałem żadnego spota, mimo że siedziałem 2-3 godziny i nic. To później mnie deprecha bierze naprawdę, nie? Ja mam masę materiału, który usuwam, bo mówię, że to się nie nadaje. Chociaż i tak więcej daje tego syfu takiego, tak zwanego. Tak bym 2 lata temu jak zaczynałem, to bym tego nie pokazał, a teraz to takie spoty to jest super wynik. Tak ta gra się zmieniła. Masakra. Zobaczymy, co się stanie, jak teraz zanędziłem tym kokosem. Na 83 tutaj neutral byłem, wiesz? Tak kombinowałem i zrobiłem sobie dzisiaj i nie brało mi nic. Chyba 3-4 ryby. Ja już sprzedałem przed live'em te, co miałem tam połowione. Pobiegałem na tym amberku wszędzie. I byłem tam na cypelku, byłem na 83, byłem na oczku. I też było słabo. O archipelag można byłoby skoczyć, jakby ktoś mi powiedział. To mi się przelogował później na Kazia. Na Kazia bym sobie wbił. Bym sobie wziąć balce, zrobić dowolne. Na snatery białe. O. Tam na... Cześć. O, Mario wbił. Mario, dostałeś powiadomienie o transmisji, czy nie? Na tym. Tygodniówki wziąłem. Zander. Są też palce te niebieskie. Jest deep runnery i te mówisz te, tak? Piątki białe. Tam na tym, na archipelagu fajnie jak jest, wiesz. O, na Tela dostałeś powiadomienie? To dobrze, nie? No, a tam jest fajnie na archipelagu, jak jest każda ryba na tym spocie, nie? Nie tylko jedna. Najwięcej to zawsze boostowały wynik szczupaki. A jak był jakiś taki spot, że tylko łosoś tam pływał, to było słabo. Ty Mario, zobacz co trzeba testować tutaj. 5, 5, 3, 1 i ten. I kokos. Kokos pop-up.
Ja tu mam samą jedną kulkę. Chociaż chyba tydzień temu chciałem tutaj wpaść, nagrać na poczeczkę. Mówię, o, ale idzie, ale będzie spot nagrany, nie? Wiecie, jak to się skończyło? Przez pierwsze chyba 10 minut miałem 10 amurów. No i później to się skończyło już, nie? No, na koks jadą. Nagle się spot zmęczył. Żebym ja jeszcze tak grał jak wy, tam przyjdziecie i ciśniecie spot, wyciskacie z niego wszystko, co się tylko da i szukacie jakiegoś innego miejsca, nie? Ja tylko nagrywam, mnie tu nie ma. Wracam, nie wiem, może za tydzień sprawdzić, czy on dalej znowu działa i mogę nagrać znowu film, bo mu tam poprzedni spadł na YouTubie, że go już nikt nie ogląda. No to ile na takim spocie jestem? Z 2 razy? Dawać mi złotego lina. Cześć, cześć. A może by to zmienić? Myślałem, że to złoty. No to tylko zwykły. To jest w sumie i tak dobrze. Ale jak już zanęciłem 3 konta, czy mam? Mam 4. Tylko 4 to nie było prowadzone. 4 chcę założyć, teraz robić dopiero co. Trzeba zrobić nowe konto, nową przygodę. Bo już się nudzę. Zmieniamy to. Na to, co kiedyś łowiłem złote liny chyba. Klasik. Klasik. Co ja kombinowałem wtedy z kokosem? Takie coś chyba. Pelet jakiś mały. 8 i jakiś kokos krem. Też tak można. O. Cześć. Ja mam teraz 17 metrów dane. Na przykład złote liny często ktoś łowił na 15, ale ostatnio ktoś jak miał złowione to OS i brzana. One akurat miodowe lubią. Czyli ten spot zrotował, nie? Brzana, płocie, klenie pewnie będą. Co tu jeszcze wychodziło wtedy? Te złote liny. Myślę, że bardziej na tego, no karasie też tu idą. Tu w ogóle jestem na czacie tym ogólnym, pełno ludzi stoi. To wczoraj jak tu stałem, na te poczeczki testowałem, to wychodziło co chwilę, ktoś tu trofę ciągał. Myślę, że to raczej stoją w tym miejscu. Jeszcze nie wiem dokąd ta lokalizacja jest. Kiedy jej się nazwa zmieni. No, tu już się zmieniła, no to tutaj już jest co innego. W tą stronę. A w tą stronę, gdzie się lokalizacja zmieni. O, tu jeszcze się nie zmienia. Tu jeszcze dalej się tak samo nazywa. No tu już jest inna. No to generalnie jak ktoś łowi na tej lokalizacji trofki, no to wątpię, żeby tu stał. Wszyscy stoją tam. Czasem się, pamiętam, kiedyś, ponad rok temu, to tu próbowałem łowić. Tam się łowiło te, jak one tam się nazywają, amury właśnie. A propos amura. Nie, no ja jestem na tym. Na niedźwiedziu. Amber na mnie krzyczy, nie umie łowić. Strasznie mi irytuje to, co tam się dzieje na Amberku. No, się obrażę na miesiąc i nie będę nagrywał. Będę nagrywał o niedźwiedzie same. No i taki jest absurd, bo niedźwiedź potrafi nie oddawać. Dzięki za follow. Ten Amber to raczej wchodzi prawie całą dobę, a niedźwiedź tak od tej 6, od 6, co ja gadam, od 9 do 18 potrafi być martwy, nie? No, metoda fajna, nie? Metoda to fajna metoda.
Można się bawić. No, wywołaliście karasie. Ale coś widać, że chyba Koko wraca. Tu ten 8 był na tego kokosa 16 pop-up, ten też, to 8 kolejna, to było na miodowe jeszcze, 11 na tego kokosa, 16, 8, to małe ryby nie są. Także fajnie, nie? Trzeba będzie tu chyba usiąść. Komuś by się nudziło. Właśnie a propos metody, jedną wędkę można byłoby na metodę zrobić. Ale mogliby to zmienić, nie? Tą suchą zanętę, takie coś przed tym, jak się PVA zacznie używać, to powinno być sucha na 90%, a metoda powinna być na 80%. Skoro cały czas się prędzej używa kule do nęcenia. Przynajmniej teoretycznie. Chyba najgorzej chyba nie jest jak na to, że ja sobie szukam, kombinuję i mam 17 rybek, 21 minut. No nie jest tak źle. Tam coś się chyba na tym środku bawiło. Już cześć. Powiedzmy, chyba dobrą godzinę transmisji dobrałem, nie? Bo tylu was widzę. Takich widzów starszych. Teraz na lewym kiju ciasto miodowe, na środku i tam brzane też wychodziły. Na tym mam pelet, kokos i kulkę tonące. Kokos, a tu mam pop-up kokos krem i tu najlepsze amury wychodzą, nie? Bo tu wychodziły takie 8, 11. Na 17 metrów mam. No i wiem, że tu złoty lin wchodzi, ale... No wczoraj jednego takiego miałem 400-gramowego. I on był na porzeczkę. Ale filmu z tego nie dało, mówię... Te 140 srebra to już ja już nie będę robił takich filmów. Tylko szukam, kombinuję, na co jeszcze może tu ciekawego podejść coś.
Dobre pytanie, nie? To jakieś płotki? Ty lubisz te płotki łapać. Co? Jak myślisz? Coś takiego pokombinować najlepiej byłoby. Bo ukleję to nie wiem, ale płotki? Jakiś taki płotkowy spot? Albo sobie wbić na jakiegoś tego dąca z pławikiem byś mógł. Też można byłoby, nie? Ale chyba płotka. Albo na karasia na 47,20. Tam też byś był zadowolony, myślę. Który to kuiba tam nie patrzę. No ale tutaj się ustawiłeś? Takie bydlaki? Nie, to dobrze. Ale miałeś ten, no, pop-up czy tonące? Fajnie, bo te ciemne amury to boostują wynik, nie? Z Karasia też się śmieją, a Karaś jak ten, pop-upy miałeś. Z Karasia się śmieją generalnie, ale co? Jak trofka by wyszła takie wczoraj, czy przedwczoraj dałem film? Przedwczoraj, wczoraj nie dałem żadnego filmu. Ale przedwczoraj te filmy co dałem. To miałem 7 trofek Karasia, plus ileś tam innych Karasi. Później się co prawda zatrzymał ten spłon, no ale tam w godzinę miałem 200 srebra zarobione, nie? A teraz człowiek się denerwuje, karpie nie biorą. Trzeba się napocić, biegać, kombinować. Co tam spamuje? Dobra. Zaraz sobie to wypiję. Cześć, cześć. 8 minut 2 ciemne. Chciałem powiedzieć ale nie mówię. Dobra, ciemne amury to są. Zapomniałem, że Twitcha transmituje jednocześnie. Dobra, ale piorun te kokosy. Trzeba będzie to... Nie, nie, jasne, amury. Takiego jeszcze nie użyłem z tego. Na leszcze? Chyba 15:38. Tam wczoraj czy przedwczoraj Grozi nagrał, a ja miałem to nagrane chyba 9 dni temu, ten spot. Jak on to nagrał wczoraj, no nie wiadomo nigdy, nie? Jak ktoś montuje materiał. No ale powiedzmy, że wczoraj tam był, no to on dalej działa. Co? Dobra, muszę się napić. Co tu się naciskało? Dobra. Pijemy. Muszę polecieć tam sprawdzić na tego. Te leszcze były na pęczak. Na pęczak. A zaraz tu pozmieniam ten pop-up.
Coś chyba dam też na tym kiju. Nie chcę tych karasi. Żeby trofy wychodziły, to bym tam zadowolony generalnie. Ale to... Dobra, jedziemy z koksem. Koko. Koko. Damy samą kukurydzę. Koko. O, to będzie złoty lin. Dobra, złoty, ale karaś. Tego nie przewidywałem w swoim planie. Kolorowy amur. O, tam był złoty, a tu jest lin. O, wodę mam się iść napić. O, tego mi brakowało, nie? Zawsze mi przynajmniej na Twitchu każdy przypominał, że mam iść się napić. Patrzcie, jaką serię walne i karasi właśnie, a propos karasi. Gibelki trzaskają. Ja nie mam ile tych gibelków. Raz, dwa, trzy. No więcej niż, nie no, pół na pół ze złotymi. Ciekawe, na co oni łapią te karachę tutaj. Ty... Rosuwy mają? Tarararara. No bo ja kombinowałem kiedyś na te małe kule, nie? Częściej się zdarzały. Znaczy, no, takiej normalnej wielkości, nie trofkowe złote liny wtedy, ale częściej wychodziły. Tylko takie kombinacje takim małym peletem i kulką. Tak już jestem zadowolony, bo mam ryby jakieś w siatce. A na archi. Elektrykiem wyciągać ryby i betoniarą? Ktoś pływał elektrykiem na archi za rybami? Ciekawe, jakby taki wziął, nie wiem, Bałtyk dziadowski, jakby się elektrykiem go wyciągało. Tak bym za nim pół godziny pływał, nie? Na trollingu. Specjalnie trzeba byłoby dać mały przypon. Że było wesoło i radośnie. Nudy, nie?
Dawać ryby, bo mnie denerwujecie. Teraz ja jem tu dam, dokarmię je. Ja je dokarmię. Takie kuźwa dokarmię, że przestaną brać. Dawać mi tutaj to coś. Peletem bym mógł postrzelać. O, 8 będę strzelał. Raz na 16 metrów. Nie, dobra, nie będzie na 16. Chciałem na 17 jeszcze dać. Nadałem na 16, bo wieje za pleców. Tu jest kropka, jak tu jest kropka, tu piści stamtąd, tamtąd, stamtąd, tam, jakby ktoś nie wiedział. Właśnie, ale w ogóle taki był czas kiedyś na niedźwiedziu, że jak ja tylko próbowałem łowić jakaś kulka plus kukurydza, to już nie brało. A jak dałem tylko samą kulkę, to były brania. Albo samą kukurydzę. To jakieś takie kombinacje, że tam jakiś większy hak ustawić, wtedy lepiej to pasowało. Ale generalnie jak ktoś chce dużo łowić, to zwłaszcza na niedźwiedziu to się powinno raczej próbować dużo łowić, żeby procenty wybijać, a nie próbować kombinować, zarabiać. No, hak 4.0 i 8. Ale też w drugą stronę, nie? To ten do tego 4.0 założysz 25, a tam ci karaś kilogramowy wyjdzie. PVA zawalone za tyle kasy. No właśnie, mógłbym się ustawić, jak ostatnio nagrywałem na tą rarkę, popróbować troszkę na ładodze. Metodę zapodać i się potem wygłupiać. Jak ostatnio to nagrałem, fajnie brało i nagle się zatrzymało, nie? A ci na czasie, tam patrzę, o, jeden wychodzi, w tym samym czasie jak ja stał, dalej wyciągał, a u mnie stanęło i nie wiem dlaczego. Może się za bardzo cieszyłem przy ekranie. Nie wiem, jakoś anemicznie są te brania. No wie, ja tu byłem, nagrałem i było tak, że powychodziło ileś tam ryb i później nagle stanęło, nie? I dzisiaj już też byłem tam na tym 5563 i mówię, o, będzie też w wymiarę, nie? Bo początek był całkiem fajny. I później się stoi, to nic nie idzie. Patrzcie, pisał do mnie, na co łowię, na ilu metrach. Patrzcie na czacie, co wyciągnął. Gdzie on tu jest? Gibela Blue Tak na ile jest? 3 kg? Czy 2,9? Wyciągnął 2,894. Tego srebrnego karasia na ilu jest ten rara? Więc sobie zaraz zobaczę. Gdzie ja to miałem? Na Discordzie w tych linkach coś tam było, nie? Linki.
Tu są 2 linki do skoryszczytów googlowskich. Rowkę. Karasia srebrzystego. 3-2. O, a miał prawie 2,9. To całe w sumie szczęście, nie? To 3,2 kg jest. A i tak byka tu dorwę. Mówię, że ten spot to jest karasiowy, teraz jakiś taki dziwny mutant karasiowy. Ciągną trofę. Właśnie, dlaczego mi się tylko tak pokazało tu? A, bo to jest rekord wody, dobra, czyli on gdzieś musiał tu być jeszcze prędzej. To 2,8 wyskoczyć, czy jak? Czemu tego nie widać? A, chyba, że go nie ma tutaj na tym spisie, dobra. Że widzę, 40 osób ustawiło bez czatów. Czy pamięta, czym ja nęciłem? Chyba peletem, tym 8. Nie wiem, czy to było słuszne. Badziewie samo napłynie. Będę ktoś mi mówił, że jak się łowi tam, powiedzmy, 14 kulką, to się powinno 18 na przykład zanęcić z procy, nie? I to tylko łowisko psuło, bo w tym momencie mi przestawały ryby zawsze brać. Nie wiem czemu. No, na miodowie jest brzanka. Na miodowe. Ja mam fluorokarbonowe przypony. A co jeszcze były brzane łowione? Ogony raka one brały, czy nie? Ale raczej tak. Na ser też, no. Ser i byłby lin, też na ser można byłoby popróbować. Ale tak, powinna raka brać, skoro te brzane na achtubie biorą na pelet rakowy. Rosówkę można byłoby dać też, no. Może zaraz przestawię ten. Się amur na pewno bawi. Bo one tak mają. Widzę, że ktoś tu wyciągnął rekord tego, suma 50. Wiecie, gdzie sumy wychodziły teraz? Wychodziły tam na tym jesiotrowym spocie, jaki on tam jest, 108, 101, czy jaki to jest tam na tym tam gdzie to koryto zakręca na achtubie. Amurki. Tutaj mam burzankę. Dwie takie całkiem fajne. Można było stać cały czas na ciasto miodowe. Nic nie zakładać innego. O, ziemniak też nie głupia. Ale gdzie się teraz ustawiłeś? Na 44,50? To jest płotka, prawie trofka.
No to jesteś tutaj gdzie ja, tak? I już teraz tobie karasie wychodzą. No i im też wychodzą same prawie trofy. Tyle osób wyciąga trofki. I dość częste to jest. Tobie nie ma co narzekać. Nie? Jakaś rara by się pojawiła, albo tam z 10 trofek karasia w godzinę, to już jest 100. Co ja mówię, 200 ponad. Leży, wyszedł. No, to nieźle. O, jak fajnie Amurek wziął. No, to też było, nie? Tak, żeby te w 5 minut 4 trofki wyszły i się nie męczyć, nie? Tak sobie skakać. Jeszcze jakby był gdzieś taki spis tego, misji w kawiarni na różnych łowiskach, to by było fajne. Tu by wiedział. Jeśli co mają premkę, to mogą sobie podejść do dowolnej kawiarni i sprawdzić co gdzie jest, nie? Jakby ktoś miał świadomość wtedy, że tą rybę może złowić i sobie tam obskoczyć raz dwa ta kawiarnia, to też dałoby się zarobić. I pobawić przy okazji. A nie tak monotonnie siedzieć. Ile ja tych rybek mam? Jak na to, co się ostatnio działo, ja będę musiał tu z powrotem przejść na spokojnie już po transmisji. Sobie pomyśleć, jakby tu spota z tego nagrać. Bo zaczyna mi się to podobać. Czy chciałbym tego złotego lina wytargać? Co by tu można zmienić? Zaczynam kombinować już. Już nie wytrzymam. Muszę coś tu zmienić. Właśnie sam krem bym założył. Tak też wychodziło, nie? Krem, 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 krem. Był chyba dip kremowy jakiś. Jest. Śmietana. Dobra, a tutaj co możemy zmienić? Głupie karasie. Wiem na co jeszcze kiedyś wyciągałem. Na ciasto kukurydziane? Na pewno. Na grochowe? Na pewno nie. Chyba na to wychodziły te brzane.
albo na małże te na kulki. Małże owoce? O, na te się wyciągały. Na te się wyciągały brzane. Chociaż pewnie w tygodniówkach rak będzie jakiś, czy co tam? Gdzie jest common? Wszystko skurcze z Ambera. Dobra, jakieś propozycje, gdzie mogę iść coś połowić? A ja zaraz wracam, idę się napić. Bo tu będzie teraz wow. Cóż to się dzieje tutaj? To tam mi wywaliło transmisję? Wyszedłem na chwilę, nic nie robiłem i wywaliło mi transmisję? No co jest? Nie było mnie przez chwilę? No takie mam wrażenie, że coś się tutaj wywaliło. Wziął coś na rosówkę. Wodka. Super. A ta transmisja na Twitchu działa w ogóle? Na jakie gumki? Jakoby musiał przejść na które konto tam się przylogować i iść tam. Która jest godzina? 15:31. Tak mi się co robić teraz, nie? Idę na to. Welcome się powygupią. Będzie strasznie głupie. Ja wiem, że zawsze coś się głupiego dzieje, jak ja to wyrobię. Znowu na magoty? Czy magoty chyba wymagają większego? Tu chyba będzie problem. Szóstki, kurczę, wymagają. Żebym ja złożył z szóstki zestaw, to znowu muszę ten badziewny hak dać. Ten, bo on jest lekki. Wtedy mogę białego mogota założyć. Ty mówisz, gdzie? Na 7,5? Czyli kotamy.
No to tam się jakieś łowiło, ale bardziej właśnie sumy jakieś. Dobra, to Wowings na twoją odpowiedzialność tam płynę, nie? Dobra, jak ktoś nie słyszał, to mówi, że poszedłem po picie, a przyszedłem z Rolls-Royce w kubku. Już dobrze, nie? Dlaczego? Zawsze przez Wowingsa coś. To nie jego wina, że idę tam z Uelką. Cześć, cześć. Co tam z nią powiesz? Co ty tam ostatnio wygrywasz? Gruźka coś, czy już skończyłeś go całkowicie? Rekordy wszystkie, trochę zaliczone. Ja nawet wpadłem ostatnio na pomysł, mówię, a kurczę, ty może komara zamknę, nie? I to wszyscy gadają. Ostatnio ktoś tam też pisał, żebym tam spróbował znaleźć jazia, znalazłem i ten ktoś tam złapał tego jazia. Krowkę sobie zaliczył, szczęśliwy. No to mówię, może ja sobie postoję, jeszcze pójdę żabę znaleźć. Poszedłem tą żabę połowić i było tak, że 2 razy po 189 gram żaby miałem. Już później nawet montować materiał z tego nie chciał. Odechciałem się od razu. Mówię nie. Pierdzielę to. Czy mam taką linkę tu zamontowaną, 10 przy PON 12? Nudzi mi się coś? Fajne takie żaby, no. 189, idealne. Też tak myślę. Takie, żeby wziąć i wywalić coś przez okno. Dobra, w dupie tam. Wyłączę grę, jak coś się będzie działo. Chyba dalej mogę tym rzucać. Jaką by tą prędkość pod Chica ustawić? To jest hamowanie. Próbować złowić żabę, trofkę i 2 razy dostać gram za małe. Zresztą też tutaj u mnie na czacie były akcje, jak widziałem, jak tam ludzie mieli. Polowali ostatnio na płotki znowu, jak zwykle, i wyszła płotka komuś z 1999. Ciemnego amurka dostałeś? Komu ma dać, to da, nie? Dobra, rzucamy gdzieś tam dalej. Nie wiem, jaką tu prędkość ustawić, żeby to tak dobrze tam... Ile to waży? Właśnie to jest problem wagi. Nie wiem, czy nie będę musiał się przerzucić na coś innego, a chciałem tu łelką poświrować. Albo z drugiej strony stanąć. Cześć, cześć. Żebym się z drugiej strony ustawił. Ciekawe, że Stream Elements bot się obudził. Co tu się dzieje? Co mu się stało, że się obudził? Strasznie długo pada ta 20. Znaczy 20. Jaka 20? 2-gramówka. Nie wiem, ile ja to mam tylko tak poruszać. Nawet nie wiem, czy to zdąży opaść, jak to nie pokazuje, że dotyka dna. Albo tą metodą, tą metodą, co Sinon mi kiedyś pokazywał. Z tym otwieraniem kabłonka. Jest nią. To działało na sumę. Nie chciałbym tu suma dostać. Ale może by to pomogło. Coś tam wzięło.
To miał być kurna sandacz. Mały nawet, ale sandacz. A nie to gówno. Wiecie, jakby ktoś chciał ten... Ja raczej to wbiję na transmisję. Nie, są pewnie osoby takie, co nie wiedzą. Tam rzuciłem na główny kanał na YouTubie ten spocik szczupakowy, co ostatnio miałem nagrane, ale dzisiaj sobie tak postałem i speakerem, i wahadłówką się bawiłem, i na gumę trochę łowiłem. Tą wędką zresztą. Szczupaka jakieś 4 kg wyciągnąłem. Na tą ręcznie robioną gumę. Białą? Nie, jaką? Czerwoną miałem założoną. Nie wiem, jak jeszcze można byłoby podejść bez jigowania, a mógłbym małą prędkością kręcić za tym sandaczem. Niestety wędkę zmienię. Jak też się może skończyć, żeby mieć jakąś tam lepszą gumę. Nie wiem. To bym założył. Ta jedynka może tu być, albo można było na te białe jakieś złożyć, albo te magoty. Tak chyba zrobię. Ten się tu odłożył. Jak ja tu zostawiłem przypon teraz. No, bez przyponu to też można. No można. Jakby miał linkę, chociaż fluorokarbon. Co tu jest założone? Może być. Bym jakoś musiał przypon założyć lepszy. Zobaczymy, czy to będzie jigować. I to od razu jiguje. A ryba od razu wzięła. Kij fajny jest ten Vexilar to się nazywa, nie? Ale ten ciężar wyrzutu w tej ULC te 4 gramy to jest jakaś masakra. Jakie są ustawione? Trochę na lewo bym bardziej musiał chyba rzucać, tak. Zamyśliłem. Mieć próbować położone powyciągać trochę też. Opatrzałeś w Wings może inne przynęty? Czy tylko tego magota testowałeś? Właśnie, Właśnie. Aż mi się teraz przypomniało. Jakiś pomysł? Jaki kij do tego? Sala? Kupić? Kupiłem sobie sala. A jaki kij do tego sala? Żeby iść się powygłupiać na sumach. Poważnie mówię. Roketa mówisz? tak się zastanawiałem, czy roketa, czy tego. Rocket, nie? Rocket chyba na 100 ileś jest i tak tam. Nie wiem, czy linkę większą niż 80 montować.
To koło chyba ma 104 zamknięcia, czy coś takiego. Ja mam tutaj tyle kasy, mam 14 000. No właśnie, to widzisz. Ale ja sobie kupiłem, nie? Bo mówię, na kazie nie kupuję, głupie kasy tam nie będę wydawał. Pozbierałem na elektreka przede wszystkim tam. Ale tutaj jeszcze się kasa sama zbiera na tym koncie, jak się wchodzę i wykupiam. I no i mówię, cześć. I mówię, dobra, kupię tego sala i trzeba będzie dobrać jakiś kij do niego. A z drugiej strony właśnie, na Kaziu bym nie musiał kupić kija, bo roketa mam. Roket tam leży. Roket leży? No. Bo roketa specjalnie kupiłem, bo mi się chyba nie chciało zbierać. No tak było. Jak miałem betoniarę już kupioną, to mi się tyle czasu nie chciało zbierać na Ultimate. Kupiłem najpierw roketa. No i ten roket tam leży. Się zastanawiam cały czas, jakie koło do niego dokupić. Aj! Ale puściło. Ciekaw, co to było. Myślisz, Wowings tutaj sumy też się pojawiały? A tu się kiedyś ciągnęło na na Coca-Colę? Na Coca-Colę chyba. Ja zaraz coś jedną rzecz sprawdzę. No to jest głupie, bo Magot jest biały. One biorą generalnie w sumie na kolor. Tak jak te szczupaki dzisiaj, co wrzuciłem, to w zasadzie dobierałem pod kolor, nie? Do koloru woblerka dobierałem tamte inne przynęty. No i to się w sumie sprawdziło. Ale sandacz, jak wychodził, nie wiem, biały Magot był, to potrafił brać na tą ręcznie robioną czarną. Teraz sprawdzimy. Nie no, czarną nic. Jaką rybę mam dawać? A co, siadł ci jakiś sum, że stwierdzasz tak? Dobra. Quickery. O, właśnie, takiego quickera mówię. A te quickery też się tu ciągnęło kiedyś. Niestety tak. Ja pamiętam, ile kiedyś na live na YouTube osób do mnie wpadło na transmisję. A ja miałem sprzęt ustawiony pod
Nie wiem, czy to było pod to, że sandacze wtedy łowiłem, czy bardziej to chyba wynikało z tego, że miałem jakieś takie przypony 12 czy 18, 18 chyba założoną. I trolling robiłem na łososiach. A chwycił sum i dobra, no. Normalnie bym wyłączył, chyba to wylogowało się bez sensu to było wyciągać, ale tyle ludzi wchodziło, oglądało, nie? Co to będzie, a tam sum 30 kg. Tam walka pół godziny. Normalnie to bez sensu. Na co sumy brały? Sumy brały na te Coca-Cole różne, brały na na takie żółte. Ryzykuję, nie? No chyba trzeba będzie do białej przynęty wrócić. Roketa, mówicie. Chwilę tak na Roketa patrzałem, żeby go kupić. Może jednak dobrze było. Prowokery. O, Tiny Fishe mam jeszcze białe, dobra. Łosiek atlantycki i Otil? Dobre pytanie. A jakiego dużego łośka wyciągnąłeś? Atlantyk 30 kg. Cześć, cześć. Dobra, byle nie okoń. Jest sandacz. Spróbuję tak rzucać. Ty łowisz ten Bartek na tego? Na tego magota białego. Gumy z pianek, a jaki kolor? Ci sumy wychodzą tutaj. Czarny i różowy na zmianę. No to ciekawe, ciekawe.
Powiedzcie mi, czy ten dźwięk na Twitchu zagrał teraz? Ja nie mam pojęcia, jak ja to mam poustawione w ogóle. Był? Dobra, to dobrze. Ja nie wiem, kiedy ostatnio miałem transmisję odpaloną na Twitchu. W listopadzie? Sądzę, że ten dźwięk to chyba jest ten, tego USB odpinanego, to taki, nie wiem, w 7 był w Windowsie. To sandacz tu jest, nie? Ale trzeba było myśleć, jak go tu łowić. Ja może trochę mniejszą prędkość ustawię. Zobaczymy, czy będzie mi dzik wychodził. Pamiętam, kiedyś próbowałem sandacza łowić, ale to chyba na dącu. Jakąś taką prędkością 4 czy 6 miałem ustawione. Też by dało się. Tylko, że cały czas zwijane było. Na czarne pianki biorą te sumy. A i nie. O, jakie fajne branie. No, generalnie to biorą tu gdzieś pode mną. Cześć, cześć. Jakoś tak dziwnie w miejscu stoi. Nie czuję w tym sandacza. Co to może być? Rekin pod kołem. No coś to może być. Coś odpaliłeś. Trzeba będzie poczekać, aż się kurna zmęczę, nie? Trzeba się napić wody. Ja pamiętam, jak wpadłem tym kątem ponagrywać tym zestawem sumy raz, było śmiesznie. Ale wtedy tam miałem przypon 30 założoną. To jeszcze nie dało to sumę normalnie wyciągać. A ten to tam będzie z 5 kg ważył maksymalnie. A zachowuje się jak nie wiadomo co. No wychodź, wychodź.
Jak ucieknie to rarka. Rarki zawsze uciekają. Nie otwierałem tego. Bo możesz otworzyć jak chcesz, bo chciałem mu zdjęcie zrobić. Nie. Sobie transmisję odpaliłem, sobie siedzę. Wychodźże. O Jezu, Jezus mnie obserwuje. Dobra, ile to ma? 5 kg? Bym się śmiał, jakby to miętus był jakiś duży. Ale to sum będzie. 8 to chyba za duże. Sześć i pół. Zaczyna się precyzja pojawiać. A ładny sumik. No ile masz? 12. Ej, to nawet tak ten. Nawet nie jest zły. Względnie, nie? Dobre określenie. Na tego Tinifisha. To na kiedyś były tu łowione. Dobra, ale jak jest taki, to tam... Tak, żeby się 30 pojawiła. To będzie trolling odpalić, płynąc za nim. Łowinic mówi, idź tutaj. Idź na sandacze, będzie fajnie. Już to widzę. Fajny sandacz, nie? Taki wymiarowy. Ten to przynajmniej oddycha. Emocje są jakieś. Chociaż sandacz takiej wielkości to by jeździł po łowisku, jak nie wiem co. Na tym przypomnę. A są to tam stanął do dna i siedzi. Więc nie śmiej. Każesz iść tutaj na sandacze i dzieje się takie coś. Ale tu nie jestem pewien, że to są... Tak szczerze. Chyba, że mały. Jakaś trójka by to musiała być. Mówisz szczerze, że miętus tobie bardzo wyszedł. Sumiątko? Sumiątko. Trójka, czwórka, siódemka, nawet prawie 8. Spoko. Bardzo fajne sandacze.
No jest nic, jest. Głodne też są, nie? One też są pojeść gumy. Dałoby się tu gdzieś ustawić? Tu była chyba jakaś półka. Jest. Nie wiem, czy kiedyś nie stałem. Na rusówkę rzucić z gruntu w tą stronę. To w tym roku nie, ale w tamtym roku to byłem w rekordach tygodnia, w rekordach łowiska, bo tu wychodziły chyba, też ostatnio wychodziły sumy. I miałem na grunt rzucone rusówki, chyba największe 60 był wtedy. Cześć, cześć. Wowix mi tu kazał przyjść na sandacze. Czy prazał? No mówił, że tu zbiorą sandacze. No i wychodzą sandacze. Ale wychodzą też takie zmutowane. Jak mi powiecie, gdzie iść na archi, to mogę pomyśleć. $37? Ale co, jest na tery białe, czy te balsy niebieskie 110? Byłem bardzo zadowolony, jakby tam brały te. Jakby tam brały... Oho. Na snatery. Jakby tam brały szczupaki też. To bym się cieszył. A na balsy białe? Ktoś patrzał? Kolejny sandacz. Ej, naprawdę sandacz. Ja tu się śmieję. Naprawdę sandacz się pojawił. Ty zawsze jak coś zaczynasz gadać o tropkach, nie, to mi siada wtedy. Jak z tym węgorzem ostatnio. Mi tu pisze wiadomość, o tam może tropkę, coś tam, ten cyk, tropkę. To w ogóle to było chore, bo tam najpierw wyszedł wtedy wyszedł wtedy karaś trofka, potem węgorz trofka i jeszcze na koniec płotka. A idę na Amber, żeby nagrać spota do dupa. $37 na snapery. Może bym poszedł. Muszę iść sobie zobaczyć, może mi kawę ktoś zrobi.
Do roboty leń. O dziwo, wczoraj bardzo dużo robiłem. Jaki rekord tygodnia wyszedł, patrzcie to. Czerwonego karpia, tak? 43 kg prawie. Ja pierdzielę. Ile on dostał expa za tą rybę? No na niedźwiedziu wychodziły. Chociaż czarnego... Czarnego? Ktoś miał czarnego. Sorry, ciemnego. Na ten 5531. Na ten... Co ja łowiłem? Kokos 16. Jak 4,7 miliona expa? Za tą rybę? Serio? Się szokowałem, nie? Chociaż... Czerwone, koi. 43 kg. Na prędce i na tym. Haha. Zaraz na Twitcha wpadną z kontrolą, będziecie mieli ciemne. Nie wiem, to trzeba było tego Amura spytać, czy to afro. Była kontrola na czacie u nas w RFC? Tam coś pisali, że po 30 godzin 30 kg dostali na tym znowu, nie? Tylko jesteście grzeczni. O, następny walnął 40 kg, 45 kg tym razem. Czerwonego. Lustrzenia. Ja pierdzielę. Serio? Ktoś dostał 50 godzin na karnem? Znaczy 50 godzin, 50 kg? Ja nie mogę. Zależy jakbym miał konto, ale nie wiem, czy bym chciał 50 kg wciągnąć. Chyba wolałbym nowe konto założyć. Kici, kici. Staszek 30 dostał. Ja mówiłem nie wyzywać się, bo Al już obserwuje.
Tam ten mój czat to chyba ten, pod obserwacją stało mnie, coś mi się wydaje. Wszyscy grzecznie. Ostatnio musiałem czat wyłączyć, żeby do nagrania mówienia. To już jest przesada, nie? Tego nie będę nagrywał. Chociaż za co bany poleciały, to wydaje mi się, że chyba jest nagrane. Za kulturę na czacie. Nie dziwię się. Oni się ostatnio wyzywali o to, że ktoś wyciągnął trofkę chyba tego. Zaczęło się chyba trofkę karasia właśnie. A błąd zapomniałeś zamknąć i 300 metrów o konia zbierz? Ale co, łowiliście te karasie tam na tym? Na ładodze, co ja nagrywam? To ciekawe, czy ktoś wyjął rareczkę na tym spocie ostatnim. Trochę tych sandaczy wychodzi tutaj. Coś tam się pojawia, sumy są. W ogóle mam wrażenie, że z czatu tam u mnie wyrzuciło ludzi z automatu. Zresztą tutaj te moje jedno konto i drugie też wyleciało stamtąd, nie? Nie wiem dlaczego. Tam było ponad 200 osób, zostało 150. Za dużo was było tam. Dobra, płynę to sprzedać. Jak to możliwe, że ja stałem w miejscu? Wyrzuciłem przed chwilą kotwicę i ją podniosłem? To co, prędzej nie miałem kotwicy wyrzucone? Czegoś nie rozumiem. Muszę na nagraniu to zobaczyć. Jakiś sandacz tu pływa.
O, o. Chyba się rozbiłem. O, wy dziady, nie chcą ode mnie. O, jest węgorz. O, 83 srebra. Ale potężna kasa. Potężna. No, ale nieźle. Pobawiłem się trochę. Jak ktoś chce coś innego połowić na Wołchowie. Ojejku. Dobra, zaraz idę po picie. Dobra, wróciłem. Jestem. Kawkę sobie zrobiłem. A dobra. Na surze ryby sprzedałem, to mogę iść od razu. Chyba mam przynętę, co? Nie mam tych białych. A tu pewnie znają, że życie nie będzie. To tam było chyba. Jak ja dawno nie byłem. Gdzie? Nie ten, to ten. Dobry jestem, dobry.
Chyba piątki były, a nie ten. A nie ósemki. Piątki. I ten. I minołek też. Dobra, kupię sobie jedną piątkę. Nawet nie będę kombinował, chyba haków nie będę zmieniał. Bo jestem leniwy i mi się nie chce. Ja mam tych biletów. 6. To mi starczy. $37 mówisz? Jakie 37? Tutaj po tym 37? Po którym 37? Po tym kiedyś pamiętam. Łośki wyciągnąłem. Tu gdzieś pływałem w tą stronę. Ale tu się pływało. Tu zawsze pływałem. Tu się gdzieś tam pływał. Czy po tym 37? Długim tutaj. Chyba tym u góry, co? No. No, fajnie. Akurat na tym 37 to one tam pływały, nie? Świeże rekordy na takie żółte. Dobra, trzeba coś tu głupiego zrobić. Szczerze mówiąc, to będzie głupie. Naprawdę głupie. Ja nic mądrego nigdy nie robię. Ja jestem ciekaw, czy to w ogóle wejdzie. A to bym miał na ultimie? No. Ale zajechane. Da się założyć. Co się nie da. Gdzie twoja wina, jak będę za tym pływał godzinę. Dobra, jedziemy z tematem. To by mi się też 35 przydała. A w dupie się najwyżej urwie. Co tam interesuje?
Ja? Ja płynę na tym. W sumie nie wiem, co robię. Muszę tu skręcać. Co ja za wędkę do ręki wziąłem? To? Tu jest dobrze. No tu przynajmniej widać metry, nie? Dobra, ja muszę wstać na chwilę. Właśnie, co jeszcze bym mógł tu wziąć do ręki? No bo jeszcze mam roketa przecież kupi, a nie? Mógłbym roketa użyć, nie? Musiałem tamtą wędkę użyć. Jak stoi, nie? Ona płynie 3 km na godzinę. Ma takie tempo. Ja nie wiem, na jakie 37 mam płynąć. Czy miałem płynąć na to 37 czy na to? I tak jest dobrze, jest 4 metry wiatru tylko. Że jak nieraz tutaj to ten, co tu się dzieje? Ta płytsza część na 37, czy tutaj gdzie płynę w sumie teraz? Tylko tu mam płynąć. Nie wiem, tu w dzień to też wychodziło jak wychodziło, nie? Ryba na 4 metrach jakieś tam płynie, badziewie. Ja naprawdę kiedyś jeszcze tam, nie wiem, cześć. Z 3 lata temu. To się tu chciało pływać. Czy kiedy to się pływało? 3 lata już tak, nie? Jakoś mnie nie kręci ten archipelag. Że to były takie brania kiedyś były, nie? Na grunt? Więc to kiedyś, jak były takie zawody na miętusa. Na miętusa, to ludzie wyciągali tu te miętusy. Jakieś takie zadanie było. W Nocnym Marku chyba cieli miętusa z 11 kg. Generalnie ludziom wychodziły 12 czy 13. I one się już wtedy nie liczyły w tym Nocnym Marku. Ale pamiętam, że gdzieś to było chyba tutaj. Wiem, że tutaj też chyba. Ale z tej wyspy gdzieś tu tą stronę rzucali na mięso? Teraz nie wiem. Ale wydaje mi się, że ta wyspa gdzieś tu w tą stronę. I tam miętowy wychodził na grunt. Jak dobrze kojarzę. Nie wiem, co tu jeszcze w tej wodzie pływa. Co jest na tej wodzie? Nawet węgorz tu, nie? Nawet węgorza ciachnął. Właśnie jakieś spławiki, ale też dużo osób, właśnie wacki gdzieś kombinują. Kiedyś pamiętam, że tu było jakieś na spławiki chyba też tu coś i na wacki tu było łowione. Że może to by było ciekawsze niż te trollingowanie, nie? Te ryby by się przynajmniej nie bały.
jeszcze to puszczę. Niech to dalej trochę płynie. Chciałbym zahaczyć jakąś jedną rybę na tego elektryka, byłoby zabawnie. Z drugiej strony, ile tu jest metrów założone? 1100 metrów takie linki bym mógł mieć. A tu ile mam niby? Też wygląda, że mam mało linki. 1200 metrów mógłbym mieć. 340, no dobra. Się tak mało wydaje tylko. Ryby na tej głębokości płyną, które bym chyba chciał łowić. Na to nie patrzałem. Chyba nie zamkłem. No to schodzi, ten schodzi na 5 metrów, a ten schodzi na 3 metry. Nie, ja nie jestem przekonany, nie. Naprawdę. Gdzie ta woda nie lubi. To nie jest to, co kiedyś było. O, coś tu jest, nie? Jakby ryby brały, to by mnie nudziła. Jak byłoby dokładnie to, co było tam kiedyś na początku. Nie są te brania, co tam kiedyś, nie? Właśnie i nagraniem tego jest też problem. Ja już coś nagram, a ktoś tu przyjdzie, popływa w tych godzinach, w których ja teraz płynąłem, żadnego brania nie miałem. Powiem, co on nagrał, nie? Coś wzięło tutaj w końcu. Włączymy elektryka, o. Widzieliście kogoś, kto elektrykiem łowi na archipelagu? Tak? Widziałeś kogoś? Ja się śmieję, bo ja pierwszy raz to robię i pewnie ktoś ma tak z bańką. Nie no, na morzu to na morzu, nie, na morzu elektrykiem ciągam, ale tutaj jeszcze nie wiem, czy ktoś przychodził elektrykiem, próbował łowić. Fajnie by było spotkać się z takim tym, jakimś takim łośkiem, trofką, 30, nie? Nie zawsze się męczyłem, ja jestem ciekaw, jak by się tu poddała taka ryba takiemu kołowrotkowi. W sumie nie wiem, co teraz za tą kasę, nie? Znaczy ja wiem jedno. Betoniara jest do naprawienia. Chyba 16 000. Trzeba wydać na naprawę.
A mogą być takie haki. No jestem ciekaw, czy będą teraz ryby brały, nie? Za się Bałtyk na tej trzeciej podczepi i wyłączę grę. Tam by się mógł Bałtyk na elektryku podczepić. To by było fajne. A w życiu tak nie będzie. Właśnie jednej rzeczy nie sprawdziłem. Na ile metrów ja tego elektryka wypuściłem teraz? Na 11 metrach sobie pływam. To akurat fajne w nim. Że te metry dokładnie widać. Tak się cały czas patrzę na tą wędkę po lewej. Ile ja tego wypuściłem? To nie może być. Chyba dużo tego było. Uwijało coś tam. Co zależy, co będziesz chciał łowić, nie? Generalnie tak, no. Zresztą nie wiem, czy węgi. Zależy, do czego tą węgę będziesz chciał kiedyś tam używać. Ale jak się... Jakieś takie było założenie, że jak ktoś tam ma kalibry i fortunę, to on wtedy leci w te, nie? Leci w węgi. Jedną węgię mógłbyś mieć, na pewno. Przyda się. Chociaż jest ten Goliath, nie? On ma chyba większy trochę mechanizm i dużo większą szpulę. Bardziej by się nadawał, jakby się go chciało na morze użyć. Chociaż na morze to już jest inna historia, bo tam lepiej multiplikatory jakieś mieć. To już jest co innego. Ale wyskoczył. O, jaki ładny szczupły. Szósteczka. Piąteczka. Coś tu zaczęło brać tutaj nawet. Tu stynka na pewno siedzi. Co, bo jak się podkarpia, chce podkarpia pod jesiotry, zabawy i takie tam, to ja polecam tego, nie? Co ja tu powciskałem? Ja polecam... No wyciągnij to. Palia taka mała. Ja polecam te overki z targu, nie? Tylko że targu teraz nie ma i targ będzie za 10 miesięcy? No. Najpewniej.
Pytanie, jakie jeszcze masz kije, żebyś mógł to wykorzystać. Bo ta węga na tym... Węga na fortunach to też jest przesada. Ja łowiłem, no bo nie miałem innych kijów. To na początku i tak, no... Szybko się przynajmniej wyciągało. Ale tak... Nie wiem, może byś potrollingował tutaj na tym. Też się dało, nie? Model łanami, jakby się miało węgę. Wiesz, taka sama zabawa dla zabawy, jakbyś się chciał samy dla siebie pobawić, bo tak to tam... Tak jak z karpiami jest i tym, i jedną karpiówką czy dwoma. Jak ktoś ma tylko to w zasadzie to nie zarobi, nie? Express słabo idzie na tym. Tak źle i tak niedobrze. Dziwne, że tu nikt... A, bo teraz nie wyskakuje, że ktoś coś łowi, tylko trofy jak wychodzą. Dobre pytanie, wiesz, żeby tak głupio nie wydać kasy, ale węga, no... Węga jest węgą. Chociaż i teraz ja nie wiem, czy ja bym sobie... Właśnie pytanie, ile trzeba dołożyć do tej największego Goliafa? Na pewno będziesz szybciej te karpia wyciągać. Tak jak teraz masz 3 fortuny i kalibry, to będziesz miał... Tu będziesz miał jeden z węgą, będzie tobie to szybciej wychodziło, nie? No mówię, ja bym teraz miał coś kupić, to nie wiem, czy bym się nad Goliafem nie zastanowił. Zamiast węgi. Bo on tak przyszłościowo... Jest szczupaczek kolejny. Tak bardziej przyszłościowo, nie? Różnica szpuli jest olbrzymia, nie? Dużo więcej wchodzi linki na Goliafa. O zamknięcie to tam... I tak jak na gruntówkę byś chciał użyć, to i tak nie użyjesz większego hakiem. Musi się ograniczać albo kupić te czerwone... Czerwone? Czerwone haki, te blody. One mają 70 chyba, 2 zamknięcia. Bo te TI-ki tutaj, gdzie one są, te Legendsy, one mają 80,2 zamknięcia i trzeba się ograniczać. Się cenowo nie pamiętam, ile Goliath. Ile on tam więcej kosztuje. Na pewno olbrzymia różnica w szpuli, bo te ryby tu pływają na tych 3-4 metrach. A pod morze, czym większa szpula, tym lepiej, nie? Z tym, że to też jest tak... Część osób na początku kupiła sobie Goliafy, ale już i tak pod te większe ryby i tak raczej multiplikatory się używa. Tak źle i tak niedobrze. Bo jakby patrzało się pod kątem samego tam karpia, to chyba tylko ten ma sens overki mieć. Miał cały czas takie 3 gotowe zestawy, to bym był zadowolony z 3 overków.
Jeszcze tu są ryby. A bo ja ostatnio raz tak było, że chciałem się przyjrzeć i różnicę i zobaczyć, ile Goliath więcej kosztował. Chyba 10 koła może kosztować więcej. Bo ten teoretycznie tej samej wielkości kosztuje podobnie, ale ten większy to nie jest tak. Ten teoretycznie, co ja mówię. Węga jest 10 tysięcy, a Goliath środkowy za tą samą cenę chyba jest 20 tysięcy. A Goliath ten 30 tysięcy jest właśnie droższy. Ale go nie było w sklepie, więc nie pamiętam ceny. 40 koła, nie? I teraz pytanie, czy ktoś jest na tyle mądry, żeby powiedzieć, że to ma sens uzbierać, nie? Tylko ten środkowy, ja nie wiem, ile on ma zamknięcia. Czy gdzieś on będzie w tych skorysztach Google, to bym ci powiedział. Ale nie wiem, czy to się opłaca. Goliath. ...106 kg Goliath ma zamknięcia. Ten 20 tysięcy. A węga ma 99, ten ma 106. A ilość linki. Ten Goliath 20 tysięcy ma 600 linki, a ten... A węga 10 tysięcy ma 406, czyli 50% więcej. Linki wchodzi. Na tym Goliathie 2000. I tu płynę, ja nie wiem, czy ja dobrze płynę. Ciekawe, czy byłoby sens wziąć tego Goliatha 2000 zamiast węgi 10 tysięcy. No patrzę ten skorszczyt tego googlowski, co u mnie jest w linkach, ten pierwszy. Tak patrzę właśnie. No aż trochę lepszy mechanizm na tym Goliathie 20 tysięcy i 50% więcej linki wchodzi. To jest duża różnica, nie? Hamulec ma o 0,1 kg większy i mechanizm większy. Ciekawe jak z naprawą, ale te tam 500 większa cena. To by się opłacało dołożyć. Dobra, ktoś wie, gdzie są sumy na Achtubie? To bym sobie poszedł. Nie wiem, jak wychodzi naprawa pomiędzy różnica węgą a Goliathem tym 20 tysięcy. Mi się też wydaje, że tam łapali sumy. Ja byłem ostatnio, wyciągałem w tym, ten zestaw tu jest zrobiony. To wczoraj, przedwczoraj? W czwartek to było chyba. Albo w środę. Wychodziły tam właśnie tam w tych okolicach tego jesiotrowego miejsca. Dobra, idziemy teraz tu wtedy. Nie ma tu ryby żadnej? Szkoda, że nie można elektryka założyć na tym. Na Ultimę.
Znaczy można, ale to nic nie da, bo ciężar wyrzutu tego dziadostwa jest taki, że to nie ma sensu. Dobra, posiedzę jeszcze pół godziny z wami. Popróbuję sumę jakiegoś hapnąć. Tu mówisz, nie? Tu na tym spocie tutaj, czy gdzie? Bo ja łowiłem w sumie tu, nie? To jeszcze ewentualnie mogę tu sobie na tą ósemkę skoczyć. Tak myślę, jakbym to z łódki tam próbował, a nie z brzegu, ale z łódki i beton tym. I spróbować to ogarnąć, to mam 2 bilety. Raz dla ja i wyrzucę elektrykiem, zobaczę. Ale ma strasznie duży ciężar wyrzutu, jest problem z dalekim rzucaniem. Właśnie, gdyby mi tu brały, chociaż mi jakiś jeden sum wyjdzie, to jeszcze sobie kupię tego roketa chyba na tym drugim koncie i pod tego sala zapakuję, żeby się pośmiać, potestować, jak to by było. Tu z ciekawości jestem ciekaw, jak daleko ja tym wyrzucę. Ile to poleci metrów ode mnie? 14 metrów poleciało? Nieźle. Jakby to brało? W dobrym miejscu jestem? Chyba jestem w dobrym miejscu. Tylko pytanie, czy tym się da w ogóle giga zrobić. 60-gramowy ciężarek jest. Przypon dobry jest? Dobry jest. Tym mówiłem. Szkoda, że wiatru za pleców nie mam. To by dalej leciało.
Dało się coś chwycić. Dobra, pierwszy sum na elektryka. Pierwsze sumiątko na elektryka. Dobra, to walczymy z tematem. Shiftem to robię. Shiftem zwijam i otwieram kabung. Coś tam jest, nie? Rzuć to do wody. Kto akumulator ma? Sumy na elektryka wyciągać. Dobra, jedziemy z tematem drugim. O! Jaki odważny. W takim tempie. Wolno, nie? On jeszcze nie pomyślał, czy on chce w ogóle ugryźć. To jest właśnie... To jest ta właśnie zasada dobry sprzęt V jest słaby sprzęt, nie? Że czasem na jakimś łowisku się jest i jest ten tak zwany prime time i teraz wam by wychodziły ryby co chwilę. Powiedzmy, że co chwilę. Macie niestety jeszcze ten słabszy sprzęt. No i dupa siedzi wam bydle na kalibrze i teraz no fajnie, nie? Tylko, że te 10 minut właśnie, kiedy można było więcej ryb łowić, to siedzi wam to jedno bydle, na tamtych dwóch kijach pozostałych siedzą jakieś też małe i ten czas się marnuje. Przy dobrym sprzęcie to można kilka takich obskoczyć. Jak RNG polosuje. Dobra decyzja była, żeby tu wpaść. Zaczyna mnie obracać. Coś, czego nie lubię. W kierunku patrzy. Mógłbym tu nawet łowić w tą stronę, tak jak mnie teraz obraca.
Szkoda, że tu się nie da wziąć tej wędki morskiej i jigować tym morskim sposobem. Nie? To by było piękne. No. Nie tak jak ja wtedy, ile ja wyciągałem? Pół godziny tą 90. I jeździła w każdą stronę jak chciała. Tylko, że no ja nie potrafię. Ale to jest śmieszne, bo o, ten sposób jak ja robię, to ja symuluję jiga, a w zasadzie to w miejscu podbijam. Musi wiać mi w ryja, nie może na plecy. No, 10 minut na kalibrze. Chyba spoko wynik, nie? Tylko to też kwestia jest ryba, nie rybie tak nierówne są. Takie potrafią być skrajne różnice pomiędzy jedną rybą tego samego gatunku, a drugą tej samej wielkości niby. Kwestia jak się polosuje, nie? Ze szczęściem. Mi fajnie te trofki szczupaka wpadły wtedy, jak tam raz brały na te dżerki. Podpłynąłem, pierwszy rzut był. I 16 wyszła, a za chwilę nie wiem, czy to była 15? To nie pamiętam. To na tym samym filmie tam były. Tunguska potrafi oddać, ale tajmenuków to mi słabo dają. Jakoś do nich szczęścia nie mam. Czy to częściej wynika z cierpliwości, bo jak ja idę gdzieś na jakieś ryby, to jak mi przez godzinę nie oddaje, pół godziny nie oddaje, co ja mówię godzinę, przez pół godziny nie oddaje na jakimś miejscu, to już się nerwowy zaczynam robić. Z sumy ruszą chyba dopiero o 4, 5. O ile w ogóle ruszą. Ogólnie tu szczupaki dosyć łatwo wychodzą, nie? Przy dobrym kwestia sprzętu. Właśnie patrzał ktoś wynik Barcelony, jaki jest mecz. Mecz jest Barcelony chyba teraz. Mógłbym sobie odpalić na ekranie obok.
poleci? Trochę bardziej w prawo. Muszę tą gumę zmienić. Jakąś taką trochę zdrowszą. Nie. Coś jest. Kurczę, jak to się dzieje, że raz działa, raz to przestaje nagle działać, co? Mnie to zawsze rozwala. Robicie coś cały czas? Najczęściej właśnie na jigowaniu to jest. Wiem, że coś mi działa, a później nagle ja tego nie potrafię zrobić. Tak to sobie można jigować. Ja tu stoję, tu gdzieś na brzegu stoję. Czy tam się jeszcze łowiło? Jak to było, to tu było? Tam się łowiło w tą stronę. Tu na to drewno, a te sumy łapało się tu. No na pewno tak. I teraz się trochę zawiodłem. Tak brały ładnie i co?
To wolały tego pogryzionego gumę? No ja tam chodzi ci o oczko, tak? Tutaj co nagrałem, bo najpierw miałem nagrane to, a teraz ostatnio to oczko miałem nagrane, nie? To tam poszedłem tym kątem, po tym nagraniu jak ten film wstawiłem, to poszedłem tym kątem, ale już na grubo, nie? PVA i takie tam pozakładałem. I też wyszło tam, no tam niewiele więcej, bo tam było nęcone tą chyba, czym ja tam mówiłem? Chyba suchą. No i tu na bogato już, nie? Taki zestaw, jak się tu powinno złożyć. Pod siatkę elegancko porobione. I miałem troszkę więcej kasy, chyba tam 480 czy 90 było. Z tym, że siadła jedna to upyga właśnie 30 chyba 8,5 miała, czy coś takiego. 1,5 kg zabrakło do trofki. I za to 28 dostałem 60 starba? Czyli tyle co nic, nie? A już z taką rybą trzeba powalczyć trochę. Się człowiek cieszył, o, będzie kasa. Porobię amura. Szkoda, kurczę. Szkoda, że tak mało tych ryb jest. Będę musiał chyba sobie na spokojnie podejść. Tutaj jest jakaś szansa, żeby wyciągnąć jakiegoś większego suma. Też się pośmiać, bo takie... Jestem ciekaw, jakby wyszła 50. 17 metrów? Ja wiem, że tam na 25 wychodzi, na to twarogowe. Miałem tam pójść raz nagrać. Nawet dzisiaj planowałem, żeby się sobie skoczyć na chwilę, ale różne inne rzeczy wypadły i nie było kiedy. Hmm, 25 tobie tak nie, gorzej było niż na 17. No to będę musiał sobie skoczyć, zobaczyć. Trofka wyszła, to zawsze lepiej na miniaturce wygląda do filmu. No kurczę, tyle czasu, żadnego suma. Tak ładnie brały, nie? I właśnie to jest ten problem, bo takie same dokładnie jak te tutaj widzicie, to miałem tutaj. Tak samo brał sum. Jak teraz tu. Też powychodziło parę i przestało. Kurczę, co ja mam transmisję 3-godzinną zrobioną? Serio? Dobra, to ja już będę kończył. Że tu wyciągnę z 2 razy. Coś tam się udało pośmigać, powygłupiać dzisiaj. Też dawno na Twitchu nie miałem transmisji. W każdej grze zawsze jest ostatnie coś. W czołgach też zawsze gadaliśmy, że ostatnia runda, nie? Jak szło, to szło. Jak przestało iść, to też trzeba było jeszcze ostatnią zagrać, lasta, żeby poprawić, nie? Dobra, jeszcze laścik kończymy. Zawsze jest coś ostatniego.
No dobra. To ja kończę. Jakieś tam parę sumików wyszło. Ta 24 fajnie wyszła, nie? Szkoda, że tu nie ma czasu, ile się jakąś rybę wyciągało. Ile to czasu zajęło. Cała operacja. Dobra, to dzięki za dzisiaj wszystkim. Na razie widzimy, jak się widzimy, nie? Wiecie, jak to ze mną jest. Ale będę się starał, że częściej transmitować. Zaczynam się lepiej czuć fizycznie. Narka.